No hej, witam Was. Już nie w Nordic White West, ani tam w klinice, tylko w takim codziennym dniu. W ciszy. Wiecie co? Jak spokojnie oddycham, to zadaję sobie pytanie, co jest ze mną nie tak? Czemu moje serce nie wariuje? Czemu nie ma tam lęku? Coś tam jeszcze jest, bo ciało troszeczkę reaguje i tak dalej. Teraz na zmiany. Dla mnie droga czymś nowa i to nie jest zmiana kierunku w szukaniu pracy czy czymkolwiek, tylko że pójście dalej w nieznane. Nie banie się tego. Zaufanie, po prostu ja ufam. Nie mam dla tego pojęcia. Ja myślałem, że ten Nordic White West miało powstać. Może powstanie. Może znajdą się ludzie, którzy rezonują z tym tematem, którzy chcą się bawić w tym życiu. Już bez tych wzorców, bez osądów. Powiem Wam na swoim przykładzie. Może nie na przykładzie innych ludzi, bo wiem, jak działa ego w oddzieleniu, ego umysł. Wczoraj wyrzuciłem 3 filmy, bo powiem Wam, że nagrałem prawie 2 godziny i nie chciało przejść na Facebooka, nie chciało przejść na YouTube'a. Wieszało się, musiałem resetować telefon, cudawianki. Kasowałem filmy, kasowałem przeszłość, żeby to poszło. I przyszła mi myśl, podziel to. No dobra. Wrzuciłem to do programu, podzieliłem to na 3 części. I powiem Wam, że nawet czasami przychodzi mi coś, żebym nazwał te filmy. Czasami są w tych nazwach różne odczyty z tych nazw. Ja mogę powiedzieć rower, a ktoś będzie przerażony, bo miał wypadek na rowerze, albo cudawianki, dlatego, albo ktoś został rzucony tym rowerem. No, to są... Dlatego cisza jest czymś najpiękniejszym. Lustro nie mówi. Zadajcie sobie pytanie, może tak. Zadajcie sobie pytanie. Też przyszedłeś? Zadajcie sobie pytanie. Wychodzimy dzisiaj z domu. Każdy wstaje. Tak dużo ludzi, ile tu jest na świecie, wstaje rano. Jak wstajemy rano, to co mamy w tych głowach? Jakie myśli przychodzą? Jakie podpowiedzi o życiu, o tym wszystkim? Tam jest radość, ciekawość, odkrywanie, spokój wielki, czy martwienie się? O nie, znowu, albo podam to na przykładzie masek. Jak bardzo można zobaczyć to, jeżeli patrzy się na mnie, słucha się mnie. Tego Jarka P. No to jak patrzycie i widzicie tam, czujecie złość w ciele, odczytajcie to, bo to jest bardzo łatwy przekaz. Potem nagram ten film jak najkrócej, już jest 4 minuty. Że powiem to na przykładzie masek. Już koniec z tymi filmami, nagrywaniami długo i wolę być w tej ciszy. Na przykładzie masek. No i wstajemy i na przykład mamy cały stół masek. No bo zostawmy ten temat. Albo sami zobaczcie, tak? Odnośnie tego, co powiedziałem, odnośnie tego wstawania, jak się czujecie. To jest obserwacja samego siebie, nie świata. Nie, świata, tego wewnętrznego awatara. Czy on się trzęsie, czy on się martwi, czy on się niepokoi, czy on lubi.
siebie. Zaczynam od siebie, lubię siebie, kocham siebie, to zaczynam kochać innych, lubić innych. Bez względu na to, co nie robią, co nie mówią, czym się nie karmią. No i przejdźmy troszeczkę dalej. Mamy tak dużo masek na stole. Może to nie są miski na śniadanie, tylko maski. I teraz tak, maska z sąsiada. Okej. Ta maska jest taka znana nam. My ją zakładamy automatycznie. Ale możemy zatrzymać się na chwilę i w tej masce możemy troszeczkę namieszać. Zamiast tej pięknej myśli o sąsiedzie, może zmieńmy ją z takiej ciemniejszej na jaśniejszą. Jak to można zrobić? Można dołożyć tam uśmiech. Na przykład nie lubię swojego sąsiada, ale i tak się uśmiechnę. A umysł powiedzieć, on cię bardziej nie lubi. To co? Ale i tak zaryzykuję. Zakładam tą maskę. Zakładam dużo więcej masek. Nie lubię szefa, nie lubię pracy, nie lubię życia, nie lubię siebie, ale dodaję tam wszędzie buźki na początku. I ciało jest niekomfortowe. Co ty robisz? To nie w tą stronę. Jak to możesz być komfortowo? Widzisz, że co się dzieje? Wojna. Trzeba się bronić. No i idę, mijam się z tym sąsiadem na klatce schodowej i się uśmiecham. I widzę, że sąsiad ma jeszcze na przykład kwaśną minę, albo inna wersja jest. Schodzę, ja się uśmiecham, sąsiad albo sąsiadka trochę jest w szoku, ale też oddaje uśmiech automatycznie. Tak jak w lustrze, właśnie o to chodzi. Dojdziesz do tego lusterka w łazience z kwaśną miną, to tam lustro ci nie powie, ej super, jak ty pięknie wyglądasz dzisiaj. Sam trzeba odkryć te piękno w sobie. Jak ktoś słyszy ten głos, widzi tą postać i czuje, że jego ciało tańczy w niekomfortowym znaczeniu, to samo mamy w sobie. Do uzdrowienia to jest bardzo łatwe, dlatego jak ja mam teraz to odzwierciedlenie, to jest bardzo łatwo się uzdrawiać, nie leczyć. Tu się nie ma co leczyć, to trzeba uzdrawiać siebie, nie świata. Ja uzdrawiam przez was siebie i ja nie chcę komentarzy. Wasza cisza jest czymś piękniejszym niż bo ja wiem, jak to działa. Nie chcę komentarzy pod filmem, żeby was ludzie nie oceniali, bo dostaniecie rykoszetem, a miejcie to w sobie. Nawet jak Nikola Tesla zmarł w hotelu, biedny i głodny, coś takiego, no to napisał list, że dlaczego go okradli, dlaczego te wszystkie pomysły go ukradli, bo nie mają swoich. I teraz zrozumiałem, jak widzę te wszystkie elementy wychodzą tu w każdych postaciach, no to ja widzę to wszystko, że to jest taka zemsta na mnie samym. Dlaczego? Dlatego, że używałem tego umysłu, nie kontrolowałem go. Teraz dopiero go kontroluję. Teraz mam możliwość lękania się albo dawania więcej miłości. Że teraz cały czas wybieram te wysokowartościowe. Jeszcze są istoty na tej planecie, tej Ziemi, które chcą, żeby mnie wrzucić w poczucie winy, w poczucie lęku, niepokoju, straty przynależności. Ale to ta cisza nam mówi. Zobaczcie, jak można szybko odczytać umysł. No jak? Zgaście wszystko w swoim życiu i usiądźcie się na krzesełku. Połóżcie się na kanapie. Pobądźcie w tej ciszy. Zobaczcie, co się dzieje z awatarem. Zobaczcie, czy jest spokojny. Jak jest spokojny, to jest ok. To idźcie głębiej. Posiedźcie w tym dłużej. Zobaczcie, żeby sobie przybliżyć temat, to zamknijcie oczka. Pobądźcie tam chwilę. Poddychajcie. Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje, to jest fantastycznie. To trzeba bić brawo. Trzeba się cieszyć, bo już jesteście tam, gdzie powinniście być. Już tam się zaczyna uzdrowienie.
uzdrowienie, uzdrowienie najwyższych wartości, które zawsze byliście tego częścią. Nigdy nie byliście oddzieleni od tego. To nie jest magiczna tabletka. Kupcie teraz ode mnie fiolkę. Poczekajcie, jakoś znajdę może. Zakładałem tak dużo masek. Teraz jak to wszystko, ta kurtyna opadła, jestem wolny. Wyzwoliłem się. Kto ma odwagę nadstawić drugi policzek? Kto ma odwagę zacząć mówić o sobie, a nie o innych? Ej, ale ty jesteś taki, ty jesteś taki, ty jesteś taki, ty jesteś taka. Kto ma odwagę o sobie? Ja jestem taki, ja jestem taki, ja jestem taki. Ale kim jestem? To taki. Tym programem, tymi, co mi świat dał? Że mam taki być? Że to normalność? Jak odszedłem od tego tłumu, jak samadhi, na początku tego nie rozumiałem, to było niekomfortowe, ciało się opierało, umysł walczył. Co ty robisz, ej? Zobacz, sam jesteś, zabieram ci tych wszystkich ludzi. Zobacz. Przychodzą te informacje, żebyś się bał, żebyś się martwił. Teraz jak ja nie wiem, jak to chwycić. To jest dla mnie tak samo, te toksyczne i te cudowne jest jak woda, jak powietrze. No, jak ja mam złapać te powietrze? No, tą wodę tymi palcami. Wczoraj próbowałem wieczorem w fiordzie. Bawiłem się w tej wodzie. Byłem jej częścią. Połączony. Bez osądów. Tak jak mursowałem tutaj w Norwegii. Wchodziłem. Tam znajomy mówi, nie, musisz wejść z ekipą, to i tamto. A ja z młodym chłopcem wchodziłem. Fantastycznym. Pierwsze wejście to była kupa śmiechu, fale, poszliśmy tam, gdzie fale były. Czapka mi zjechała, bo myślałem, że muszę się zabezpieczać. Czapka, rękawiczki, klapki, wszystko. Bo zmarznę. A to potem wchodziłem tam i akceptowałem ten stan. Te szczypanie, czułem to. To było fantastyczne uczucie. Serce spowalniało, umysł się wyłączał. Panika znikała. Była tylko cisza. I w tej ciszy byłem w tej wodzie. Ja byłem jej częścią. Tak jak to ciało się składa 70 tam 80% wody. Tam są emocje. Zamieniłem te emocje. Z lęku, z niepokoju na początku nie było łatwo zamienić na miłość i akceptację i wdzięczność. To zamieniałem na coś innego. Na uśmiech, na dobro, na akceptację. I to takie były małe wejścia po schodach. Nie od razu nie wjechałem na szczyt. Nie jest coś takiego. Ja mogę być na dole, a wy możecie być na szczycie, wherever. Tam nie ma porównań. Ja nie chcę nikogo porównywać. Ja chcę, żebyście byli tacy sami. Żeby nawet później, bo to się dzieje właśnie później, jak się odchodzi, to właśnie, jak ktoś odchodzi z naszego życia, to widzimy wszystko. Widzimy siebie prawdziwych. A tak to nie widzimy. Jak kochamy, to miłość jest. Ja ją odkryłem i nie tylko ja, to jest bardzo dużo osób. Ale ja nie chcę tego sprzedawać. To już nie jest na sprzedaż. To jest za darmo. Nie można w tym uwierzyć w świecie, że taka Ewa z kontroli jakości kiedyś do mnie powiedziała przy maszynie CNC: Jarek, a czy jest w życiu coś, czy zrobiłeś w życiu coś, co nie jest warte pieniędzy chyba, albo czy zrobiłeś coś kiedyś za darmo? To pamiętam, jak jej dziś odpowiedziałem. Powiedziałem: oszalała się, a co w dzisiejszych czasach dostaję za darmo? Trzeba walczyć. Teraz nie podpisałbym się pod tym, ale czym? Nie przyznałbym sobie piątki, nie przybiłbym piątki. Wtedy, kurde, gdybym stał obok w drugiej wersji, to bym powiedział: ale pięknie powiedziałaś. Teraz to jest kłamstwem. To nie było prawdą, Ewa. To nie było prawdą. Jak odczytasz tą wiadomość. Fantastycznych ludzi poznałem, w tej pracy, na tym sitodruku. Potem jak te zmiany przychodziły, to pękało. Brygadzistę swojego ulubionego. Kierownika, który kazał mi wyciągać słuchawkę z ucha, bo system, bo nie każą, bo zakaz. Ja się uczyłem. Mimo wszystko. Opierało się. Teraz właśnie wiem, co się dzieje. Jak wzrastasz, to wszyscy się opierają. Przyjaciele, rodzina, znajomi.
A potem już tego nie można zatrzymać. Potem jest to ci odebrane. I mówisz sobie, kurde, co ze mną jest nie tak? Halo, co? Gdzie zawiniłem? A to ten ogień w tobie, ta dusza, która wzrasta, ona uwalnia się. Tak samo jakby się obtrzepywała z piasku, z kurzu, ale to nie jest nic złego. Na początku myślisz, że jak utożsamiasz się, to ego nie lubi tracić, jak utożsamiasz się z tą formą, imieniem, nazwiskiem, to jest strata, ale jeżeli potem jesteś coraz mniej formą i nazwiskiem, no to dlatego tak potem jest. Dlatego to jest niezrozumiałe, niewytłumaczalne i nie ma co tłumaczyć. Jak zajrzycie tam parę razy w tą ciszę a co się dzieje, jak leżycie na tym łóżku, zamykacie oczy, przychodzą jakieś myśli. Ale kto myśli? Kto? Wy myślicie? To umysł myśli, a wy jesteście z sercem. Wy patrzcie sercem na to wszystko. Jak patrzycie na tą istotę, bez koszuli, bez krawatu, bez jakiejś jokejki z napisem "Ej, Nordic White West, zaczynamy". Albo reklamy, wejdź, to darmowy film, ale tam link pod spodem jest godzinny albo półgodzinny i wykup, promocja z 2000 na 30 zł, na 50. Nie ma tam tego. Nie znajdziecie. Nawet już nie opisuję. Daję tylko tytuły, jak daję na YouTube'a. Już nie dodaję tam hashtagów, tego wszystkiego. Uwielbiam tą ciszę. Czemu się niepokoisz? Myślisz, że będą słuchać tej pauzy? Zobaczcie, kim byliście w tej pauzie ze mną. Kim? Co tam było? Tam była ocena, tam był niepokój, tam było zdenerwowanie, a jak tam było coś pięknego, jak tam było, ej, poczułem się komfortowo, albo tu jest nieznane, ale chcę tego więcej. Co to znaczy więcej? Czytam negatywne coś, co do mnie przyszło. No i ten awatar zaczyna reagować, bo z automatu się boimy. Te mewy, które przychodzą do mnie, które przylatują, też pokazują mi, że może jeszcze trochę tego lęku jest. No ja akceptuję, ale już nie staram się zmierzyć się z nim. Ja go przytulam, ten lęk, ból, niepokój, nienawiść, żal, ból, pretensje, poczucie winy. Ja to przytulam, że tego nie odpycham, bo to jest częścią mnie. Tak jak te dobre energie, tak jak te dobre odczucia, miłość, radość, biorę wszystkie. Już nie jestem oddzielny od tego. A co się dzieje, jak na przykład ktoś nam da złe słowo? Co czujemy w sobie? Jak ktoś nam da poczucie winy? Czy tam jest akceptacja do tego człowieka drugiego, albo akceptacja do siebie? Ale zaraz. Ktoś mi dał te jabłko z napisem, albo kartkę z poczuciem winy, ja to chowam do plecaka sobie, albo naklejam na maskę. Teraz będę grał rolę poczucia winy. Dobra, okej. Teraz gdziekolwiek nie pójdę, czuję się winny. Okej, potem nienawidzą mnie. Okej, to mogę wziąć tą kartkę? Ale mogę wziąć ją, złożyć, bo jest częścią mnie. Nie pognieść, nie porwać, tylko złożyć, włożyć do kieszonki i chodź, kochana, ze mną w trasę. Pójdziemy. Najbardziej biorę akceptację, ciszę, spokój, wdzięczność, przebaczenie, miłość. Ostatnia faza, miłość. Co to jest miłość? Ten świat nam pokazuje, co to jest miłość. Ja Ciebie kocham. Jako awatar, jako programy, jako patologia z domu. A to coś normalnego jest? Okej. To coś normalnego. To wiesz co, to może otwórz kolejne piwo albo polej. Bo to coś normalnego jest. Jak łatwo jest zostawić tą przeszłość, te programy. Znamy się jak łyse konie, przecież, Jarek. To jest dobre. Najlepszy jest Mateusz, mój przyjaciel ziemski. Bo on powiedział jedną rzecz.
On tak fajnie to tak zauważył. Mówi, wszystkich ludzi, których znam, mówi, zawsze tak, jak byliśmy w takiej fajnej paczce, mówi, to zawsze uważałem, że nie można się zmienić. A Jarek się zmienia. Jak te imię i nazwisko na początku zaczęło szukać, jeszcze nie wiedziało, czego szuka. Co ma znaleźć? No dobra, no szukamy czegoś, nie? Na początku rozwój osobisty. To nie jest żaden rozwój osobisty, kochani. Ja nie podnoszę nikomu tu wibracji. Ja nie nakręcam was, żebyście działali. Ja robię przestrzeń z ciszą, żebyście sami ją odczytali. Żebyście znaleźli prawdziwych siebie w tej ciszy. Wyłączcie te zegarki, zróbcie te mini eksperymenty. 3 sekundy, 5. Wytrzymajcie minutę w ciszy. Zobaczcie, co się stanie z ciałem. Jakie lęki. To tak jakbyście... Mówię, świadomość to jest coś takiego, jak zapalasz lampkę w jaskini. Albo świeczkę, czy pochodnie. Te nietoperze, te wszystkie tam komary na przykład w lesie, czy coś takiego. To wszystko w nocy. To wszystko do ciebie ciągnie, czy tam inne owady. Bo przeszkadzasz im. Budzisz ich. Obudź się. Zejdź na ziemię. Zejdź na ziemię. Tyle już ludzi mówi o tym, o pojednaniu, mówieniu jednym głosem, o tym, co się dzieje, ale jak idziemy w ignorancji, to jesteśmy łatwo kontrolowani. Tak samo jakbyśmy byli na autopilocie i system się psuje i ten autopilot skręca, potem mamy pretensje, ej kurde, autopilot zawiózł mnie w te miejsce, ale zaraz, nie kontrolowałeś tej kierownicy, balowałeś. Weekendy. Nie można czegoś zostawić, to właśnie jak zostawiamy siebie. Wszyscy idą na imprezę, a ty zostajesz. A umysł mówi, no idź tam, bo tracisz, zobacz, że tracisz urodziny. Ten ziemski awatar już nie obchodził urodzin od ziemskich od ilu? 40 roku życia, 40 rok życia w Stegnie spędził sam. Wydał te pieniądze na siebie. Czy tam wydał? To było parę złotych. Był masaż w drogim spa. Czy w drogim normalnym. Była kolacja sama ze sobą. Była jazda konno i czas spędzony na plaży ze sobą. To było coś niezrozumiałego wtedy. I ten głos mi mówił, zobacz, tracisz, kurde. Wyłączyłem telefon, żeby nie dostawać tych powiadomień, żeby nie odpisywać. Chyba nawet nie odpisałem. I przepraszam was, że nie wysyłam wam życzeń urodzinowych, ale ja wam wysyłam to codziennie. Takiej jak łapię się za serce i puszczam tą energię miłości, że was kocham, że was akceptuję, bez względu na to, jak na mnie nie patrzycie, na tą formę, na to imię i nazwisko, to co wam zrobiłem. Już jest ogromny spokój. Nie ma tego głosu, że mnie oceniają. Nie ma siły, nie karmię go już tymi toksynami, tymi negatywnymi. Dlatego jest taka cisza. Tak jak to niebo, bezchmurne. No są jakieś chmureczki. A już kilka dni jest tak mocno ciepło w Norwegii. Było moje marzenie jak w Polsce, mówię, kurde. Nawet jest cieplej, dużo cieplej. Jest dużo większa cisza, nie ma tych wodospadów. 1000 litrów wody. Teraz wszyscy w Norwegii będą na pewno się bać. Ale prąd będzie drogi. Trzeba będzie więcej zapłacić. To używajcie mniej. Wyłączcie gniazdka. Wyłączcie telewizory. Zajrzyjcie do siebie. Do wnętrza. Do tego piękna, które urodziło się. Z którym przyszliście tutaj. Dopiero te łatki. Jesteś taki, jesteś taki, jesteś taki. Dlatego były te łzy. Teraz tam już jest dużo wybaczenia. Jest bardziej miłość. Kocham wszystkich.
jest najfajniejsze. No, jak możesz kochać polityków? Szalałeś? Przecież on ma inny garnitur, on ma kasę. On mówi źle. Jakbyśmy skumali, że oni są aktorami, oni odgrywają te role, to nie chodzi o to. Jak znacie tę esencję, to siedzicie i patrzycie, że ten aktor odgrywa tę rolę i na przykład siedzicie w grupie 10-osobowej, patrzycie 5 się wkurza, aż im tam kurde się pieni w ustach, a 3 na przykład tam ma, no takie jakieś takie, mnie to nie interesuje ta polityka, a dwóch na przykład po bokach w ogóle patrzy na to jako komedia. Dlaczego patrzymy zupełnie inaczej na tą rzeczywistość? Dopóki nie skumamy, że nasza energia, to co dajemy, nieważne czy do osób naprawdę fizycznych, czy do telewizora, czy do natury, czy do siedzenia ze sobą, to tworzymy rzeczywistość w tu i teraz tymi emocjami. Czyli jak ja tworzę strach, no to jak emanuje ciało strachem na przykład tydzień, miesiąc, rok, poczuciem winy na przykład 5 lat albo 50 lat, ludzie żyją 50 lat poczuciem winy albo w depresji, no to jak ma wykreować następną? Man musi zostawić, powiedzieć, słuchaj, kochana depresja, jesteś moją częścią, jesteś częścią, ja Cię kocham, odegrałaś piękną rolę, to jest taka psiapsiółka. Odstawiam ją na bok i idę dalej, idę w nieznane, idę bardziej zaufać. Aha, dotknę kwiatka. A depresja mówi, ale wróć do mnie, wróć, bo ja tęsknię za tobą. Tak jak mały książę w tej książce. Lisek mówi do małego księcia, ale musisz mnie oswoić. To wtedy będę twoim liskiem, a ty moim panem, moim książę, moim chłopcem. No ale od samego początku wiedziałeś, że jak się oswoisz, to będziesz czuł ból. I wtedy ta książka dużo mi dała. Też zrozumienia. Że bierzesz odpowiedzialność, jak się przywiązujesz.